Wygląda na to, że Turcy na turecką skalę budują tu górę. Bo jedzie ciężarówka za ciężarówką, tam się wyładowują i powstaje góra. Nie wiadomo po co tylko. Dorenda postanowiła, że będzie w rozwianych włosach jechać. Nie będę. Nie będziesz? Nie. Okej. Warkoczyk, tak? Tak, tak. I dzisiaj w planie jest dojazd do Istambułu, ale nie wiem, czy ten plan się powiedzie, ponieważ mamy tam 100 km, a jest zapowiedziany bardzo silny wiatr, właśnie taki północno-wschodni, który może nam uniemożliwić tą jazdę. Dzisiaj strasznie wieje i to od kierunku wschodniego, z tamtej strony, tam gdzie my właśnie jedziemy, bo Istambuł jest na wschodzie od miejsca, gdzie się w tym momencie znajdujemy. No i co? Na prognozie do 35 km na godzinę to jest dość dużo. No i przejechaliśmy trochę tą drogą szybkiego ruchu, którą możemy jechać, bo autostradą nie. I zjechaliśmy tutaj pod sklep. Zrobimy sobie teraz pewnie pół godziny przerwy na posiłek. No i w sumie słabo z tą jazdą chyba będzie dzisiaj, bo za daleko nie przejedziemy w takim wietrze, bo to ciężko się rozpędzić więcej niż 10 na godzinę. A to w ogóle tutaj sklepiki wyglądają. Generalnie nikt tego nie pilnuje, pewnie jakaś jedna pani sprzedawczyni jest, tak? Tak. Pan. To lekka masakra, nie? Ten wiatr. No, lekka. Widać po tych flagach, widać jak rower się rusza, rower się rusza. Jak rower upada. Mam nadzieję, że się pedał nie złamał. Strasznie wieje, więc nie wiem, czy coś będzie słychać, ale zjeżdżamy do miejscowości Silivri. 162 000 ludzi. Teraz jest z górki, dlatego mam 15 na godzinę, ale cały czas wcześniej to 6-8, nie szybciej. Dojechaliśmy na plażę, nad morze. Troszkę mniej tu wieje. Jednak źle mówiłem, to nie Morze Egejskie, ale część Morza Śródziemnego na to by wyglądało, nie? No jakoś tak. Śródziemne, to jest egejskie, A to jest a my egejskie. jesteśmy nad tym morzem, które nazywa się po turecku Marmara Denizi. Aha. 13:20 i czas modlitwy. Czyli namaz. Ze wszystkich meczetów w tym momencie muazin śpiewa modlitwę po arabsku. Generalnie 5 modlitw w ciągu dnia. Na pewno rano, na pewno w południe, na pewno wieczór i jeszcze 2, ale jeszcze nie wiem kiedy. Jak będę wiedział dokładnie, to dam znać. I tak, jedziemy dalej. Tutaj mniej wieje nad brzegiem morza, ale do Stambułu jeszcze 60-70 km. Zbliżamy się do Stambułu. On jest jeszcze daleko, ale tu już się zaczyna aglomeracja. Widać to tam z przodu. Jak to jest wielkie, rozbudowane miasto. My cały czas walimy niestety pod wiatr. Ruch jest spory. Mimo zjazdu prędkość tylko 20. Nie idzie się nawet w dół jak rozpędzić. A miasto przeraża swoją wielkością. Nie wiem, jak nasza droga dalej pojedziemy. Mam tylko nadzieję, że nie będziemy się wspinać tam do góry, gdzie są te budynki. O, aglomeracja. Nie wiem ile milionów. Pewnie 18, może więcej milionów ludzi. Jedno z większych miast świata. Teraz niebezpieczna chwila. A jeszcze rusza. Ej! Ktoś mnie chciał rozjechać. Niemiło z jego strony. A to
zaczynają. Trzeba będzie się zatrzymać i zobaczyć na mapę. Zatrzymaj! Musimy zobaczyć, jak jechać. O, jedziemy, nie możemy przejechać tego miasta. Cały czas tak to wygląda, korek. Z jednej, z drugiej strony. Z jednej, z drugiej strony po prostu wszędzie budowa, jakieś galerie. No, trudno mi aż to jest wszystko opisać. Kurczę, no. Nie wiemy, gdzie będziemy spać. Jest tu jakiś teren zielony za chwilę, ale co to będzie? Czy się będzie dało wjechać? Trudno powiedzieć. Tak sobie wczoraj jechaliśmy, strasznie wiało, już było ciemno. Szukaliśmy miejsca noclegowego i od tamtej strony ciągnął się taki długi park. W końcu tutaj dojechaliśmy do skraju tego parku. Cały czas ten park jest położony nad morzem. No i zastanawialiśmy się, gdzie się rozbić. Już mieliśmy w planie 10 km podjechać w stronę lotniska i próbować spać na lotnisku. Ale zapytaliśmy tutaj w tych barakach, domach, nie wiem co tam dokładnie jest, bo nie wchodziliśmy do środka i pan przyszedł, powiedział, że w ogóle pan mówił po rosyjsku, także to całkiem dobrze, więc bez problemu się dogadaliśmy. Powiedział, żebyśmy się tutaj rozłożyli przy ich płocie i że tu będzie bezpiecznie, że on zgłosi to ochronie, że my tutaj śpimy, że nikt się do nas nie będzie czepiał, że nikt do nas nie przyjdzie, także spaliśmy w jednym namiocie, żeby już nie komplikować, bo to naprawdę było późno, chyba około 10 godziny jak się rozkładaliśmy, może chwilę wcześniej, przed 10. Rowery spięliśmy do drzewa, że stoją do rana bezpiecznie. A od pana dostaliśmy siatkę z jedzeniem, to 2 chleby, 3 pomidory, 2 ogórki, 4 jajka na twardo, ser. Ser, tak. Także nic wczoraj w nocy nie musieliśmy gotować, tylko herbatę sobie zrobiliśmy i zjedliśmy to co od niego i poszliśmy spać. A tu w ogóle popatrzcie, 10 km lotnisko Ataturka. Tutaj widać co chwilę, że przelatuje samolot. To teraz może takich dobrze nie widać, ale wieczór to dosłownie co 5 minut ten samolot tutaj już bardzo nisko nad wodą przelatywał. No i tak wygląda plaża. Jedyny wczoraj taki plus czy minus tej sytuacji był taki, że ten silny wiatr, który nas hamował od twarzy, bo on wiał nam w twarz, to nie było różnicy, czy jedziemy po płaskim, czy jedziemy 200 metrów podjazdu. Po prostu i tak prędkość była tak samo mizerna i zmęczenie dokładnie to samo. Czy po prostu można przyjąć, że jadąc w takim wietrze, jak był wczoraj, to tak jakby się cały czas jechało pod górę. I to całkiem sporo. A teraz słońce wyszło. O, i tam widać, już jest następny samolot. Będzie lądował. A tutaj zauważyłem na plaży, że leży meduza. Proszę bardzo. Woda wyrzuciła, fale wyrzuciło meduzę, ale taka galareta. Mogę ją spróbować rzucić do wody. Nie wiem, czy ona jeszcze żyje, czy już jest martwa. Chyba już była martwa, bo się, patrzcie, się nie rusza. Może wyschła, a może nie wiem, może odżyje. Ale to jest niesamowicie wielkie skupisko ludzi. Jak wyobraźcie sobie, od 50 km, jak wczoraj jechaliśmy, zaczęło się miasto. Była ta autostrada równoległa, była droga szybkiego ruchu. My cały czas jechaliśmy w takim korku samochodów. One wcale nie jadą szybko. A wczoraj o godzinie 18 po prostu ta ulica praktycznie stała. Wszyscy trąbili, busiarze zajeżdżali. Nie jechało się łatwo. Także bardzo się cieszę, że w sumie takie spoko miejsce tu znaleźliśmy w tym parku. Nikt nam nie przeszkadzał. Dobrze się spało. Jest już o wiele cieplej, przynajmniej teraz w słońcu, niż było wczoraj. Zobaczcie, jakie to jest fajnie wykonane. Dla dzieci, zabawy. Normalnie tak wszystko jak u nas. No wiecie, no w końcu Stambuł, wizytówka
Turcji to musi być wszystko tip top. Tylko bardzo żałuję, że bo można by spać w takim zadaszeniu, tylko bardzo żałuję, że tutaj nie ma ścianek. Bo jakby to były ścianki, tu jest dach, więc można by wtedy spać, po prostu rozłożyć się tutaj, rowery obok, nie trzeba by rozkładać namiotu. Tutaj już parę razy pytali, czy jesteśmy w małżeństwie. Przed chwilą pan pytał, czy mam dzieci. Tak, ale jeszcze chciałem powiedzieć, już zmieniając temat, że tam jest taka publiczna toaleta, tylko nie chcę się teraz obracać, bo ten pan tam chodzi. No i Dorenda tam była rano, nie? Zaraz tak jak staliśmy i tam jeszcze tego pana z ochrony nie było i już wszystko było zamykane, tylko była ta toaleta dla niepełnosprawnych, nie? Tak, bo inne są na bramkę, i którą Trzeba mieć można jakąś otworzyć kartę czy kartą coś. jakąś. Tak. Tak, i Dorenda tam wtedy poszła, a ja teraz poszedłem przed chwilą, no ale był już ten pan ochroniarz, no i a ja nie miałem tej karty, więc nie wiedziałem jak tam wejść, no i coś mu zacząłem mówić, no i w końcu mnie wpuścił za darmo, bez problemu, a potem jeszcze jak wychodziłem, tam myłem ręce, patrzyłem w lustrze, jak wyglądam fatalnie, to mówił, no żeby pokazując tam na Dorendę, żeby też, jak będzie chciała, to żeby przyszła, że ją też wpuści. I też się wpuścił. Tak, mnie też puścił, i bo jak już skończyłam i zapinałam spodnie, to on tam szedł z mowem. Przecież chwilę wcześniej mnie tam puścił, więc wiedział, że tam jest. A tak, o siedź. Niby ciekawski, tutaj posprząta, ale zobaczy co się przy okazji, co się tam dzieje, nie? Jest głośno! Jedziemy wzdłuż granicy lotniska Ataturka i właśnie tutaj dosłownie co kilka sekund, przepraszam, może co 1 minutę ląduje samolot. Piękny leci, patrzcie się, tu nad tym skwerkiem. O, i patrzcie się. To już jest Istanbul, przynajmniej któraś z jego dzielnic. Myśmy zjechali z tej autostrady takiej, z tej drogi szybkiego ruchu. Przejeżdżamy tu jakąś dzielnicą handlową w tym momencie. Dzisiaj jest sobota, więc nie wiem, czy tu jest zawsze tak dużo ludzi. W każdym razie teraz w sobotę jest ich całkiem sporo. O, wszystko jest na dużą skalę, jak widać. Tam były centra handlowe, to Galeria Krakowska to był wypierdek w porównaniu do tych centrów handlowych, które są tutaj. Jest i droga rowerowa, super. Pojawiła się znienacka, ale jest. 2 pasy wąskie, ale daje się jechać. Koniec drogi rowerowej. Właśnie zamówiliśmy doner kebab. Tak wygląda, jeszcze nie wiadomo jak smakuje. Tutaj u pani. A możemy tam siąść. Idziemy tam do stoliczków? Okej, to idziemy do stoliczków. Tylko nie wiem co z rowerami. Rowery tu zostawimy, a siądziemy sobie w środku. Może nikt ich nie zabierze. Sen götürünce ben gidecek zannettim seni. Ben buradan görüyorsunuz. Dostaliśmy jeszcze na koszt firmy herbatki. Smakuje ci? Bardzo dobra. Kahveyi kavururlar
A tak wygląda ten most od dołu, którym jechaliśmy. Ciekawe wozy. Nie wszędzie się da łatwo przejechać. O, może już tu będzie prościej. Tu jakieś tory kolejki wąskotorowej. Chyba tu nic nie jeździ. No i zobaczymy. Ścieżka spacerowa jest. Jakby się tędy dało jechać, to by było super. Turcy tak mają, że coś robią, a to za chwilę się kończy bramą. O, widzicie? To jest właśnie tego przykład. Że coś jest, a za chwilę jest koniec tego. Jest droga i prowadzi do drutu tak, do drutu kolczastego prowadziła. Jedziemy za miejscowym. Podpięliśmy się pod niego. Zobaczymy, gdzie nas wyprowadzi. Dla nas droga jest prosta. Musimy tak jechać, żeby po prawej stronie cały czas była zatoka. Tak stromo, że ledwo co auta jadą. A co dopiero my. Masakra. A ja myślałem, że będzie po równym wzdłuż zatoki. Cmentarze po obu stronach. Programda Mehteren konseri de verilecektir. Tüm halkımız davetlidir. To chyba jest właśnie takie miejsce, które jako Holenderka powinnam unikać. Tak, zbiorowisk ludzkich. Tak, bo tu wszędzie wszyscy są za zmianą konstytucji, A twój rząd jest która prowadziła właśnie do kłótni z rządem rządem holenderskim. A ja idę zobaczyć, co tam, jak to wygląda z bliska. Meşenin kütüklüsü kadınım aman aman saraylar kıymetlisi saraylar kıymetlisi haydi yarim neylemeli neylemeli güzel yarim gönlünü eylemeli haydi yarim neylemeli neylemeli güzel yarim gönlünü eylemeli haydi yarim neylemeli neylemeli güzel yarim gönlünü eylemeli haydi yarim